Oczywiście nie mogłem sobie podarować filmu Ostatnia Wieczerza, który od kilku dni jest na Netflixie. I powiem tak, nie jest to co prawda Omen, ale na szczęście Halloween Finał również to nie jest. Nie, fabuły nie będę zdradzał, nie ma potrzeby. Mówię, film jest na Netflixie dostępny, można sobie już w tym momencie obejrzeć. Zacznę od fabuły, oczywiście, że tak. Zaczynamy jak w Omenie, no właściwie jak na zakończenie Omena, jakoś tak, Omenu, jakoś tak dokładnie wiesz o co chodzi i później jest już lepiej. No podoba mi się, że jest klimat lat 80., prawda? 1987 rok, czyli głęboki komunizm. No, czy o głęboki, czy nie, bo wiadomo, w 89 zmieniło się. Dobra, nieważne, nie będziemy politykować. Jak lubisz horrory, to daj suba i włącz dzwonek. Okej, lecimy dalej. Podoba mi się pomysł, koncept. Zawsze coś takiego jest w klasztorach, w budynkach kościelnych. Dokładnie wiesz, czy to zakonnica, czy różnego rodzaju inne straszaki, że jest tam pewna aura tajemniczości. Tym bardziej, że ten jest zdewastowany. Oj, naprawdę. Wszystko dookoła, scenografia naprawdę bardzo dobrze wykonana. Podoba mi się to rzeczywiście, co jest zrobione, co jest wykonane. Nawet to drzewo, które mamy przed tym klasztorem, jeżeli miałeś może jakieś skojarzenie z Harry Potterem, no to chyba dobrze, ale rzeczywiście no drzewo jest kosmiczne i cały budynek, zastanawiam się, gdzie oni to wynaleźli. Naprawdę wygląda to pięknie, cudownie. Od strony wizualnej jest fajnie. Sama fabuła, tak, no to już widzieliśmy wiele razy. Oczywiście, że tak, takie rzeczy już były pokazywane w kinie nie jeden raz. A Bartosz M. Kowalski, bo tak się nazywa reżyser, to jest ten gentleman, który stworzył m.in. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Pokazuje nam, że dobrze się w tym znajduje, umie rzeczywiście stworzyć fajny klimat. To jest innego rodzaju horror, ponieważ tutaj nie ma straszaków, tak na dobrą sprawę. Raz się tylko rzeczywiście przestraszyłem i żałowałem, że może nie to, że nie poszli w kierunku straszaków, bo dobrze wiesz, że ja nie lubię straszaków, ale rzeczywiście, że tych rzeczy nie było dużo więcej, bo można było pójść w innym kierunku i wydaje mi się, to byłoby dużo ciekawsze, dużo fajniejsze. Jako tak pomysł jest, no już mówiłem, wyświechtany i jako taki może nie jest rewelacyjny, ale ma bardzo fajne zakończenie, bardzo ciekawe są zwroty akcji, więc rzeczywiście widać, że Bartosz się rozkręca i to, co bardzo dobrze działało przy okazji W lesie dziś nie zaśnie nikt i 1, nie udało się to przy okazji 2, tutaj również jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry zaczątek. Nie jestem wielkim fanem, przynajmniej w tym filmie, wątków komediowych. Wydaje mi się, że akurat ten aspekt powinien zostać pominięty. Jakoś mi się wydaje, że gdyby całkowicie ten film potoczyć poważnie, byłoby dużo ciekawiej, dużo lepiej. A tak to ewentualnie dać troszkę może więcej tych wątków komediowych. A tak to tak oglądamy i no, oprócz tego, że może nie od początku do końca, ale zresztą to jest horror, tutaj nie ma być jakichś zagadek egzystencjalnych, nie, to po prostu ma być straszenie, ma być fajny klimat. Wiemy mniej więcej, co się wydarzy, jak to się zakończy, ale to naprawdę, czy wiemy? No nie, powiem, że nie. Ja byłem osobiście zaskoczony zakończeniem, ale jest dobrze, popatrzcie, banan się pojawił, więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o grę aktorską, to co mi się bardzo podoba, dzisiaj nadużywam słowa bardzo, ale jakoś tak to wyszło, pojawia się dawno niewidziane na dużym ekranie, a oglądałeś to na Netflixie. Zdecyduj się, Skruch. Dawno niewidziany w filmie Olaf Lubaszenko i rzeczywiście widać po nim, że przeszedł bardzo długą drogę od żywotu Kamila Kuranta chociażby, czy od piłkarskiego pokera, gdzie tam było całkowicie inaczej. Tutaj jest dojrzałym aktorem, fajnym, ciekawym i widać rzeczywiście, że wie, co ma grać. Podoba mi się to, jak to rzeczywiście gra. Ma fajny dystans do siebie i to rzeczywiście dobrze wygląda. Piotr Żurawski jako Marek z Milicji Obywatelskiej rzeczywiście chyba nie do końca czuje horror, chyba rzeczywiście nie jest przekonany, ale muszę przyznać, że kto mi się bardzo podobał, no to chyba nie pierwsza rola, jest bardzo charakterystycznym akcentem. Sebastian Stankiewicz, musiałem się wesprzeć, gra Piotra, mnicha Piotra. Rzeczywiście on jest aktorem, jak już mówiłem wcześniej, charakterystycznym. Ja poznałem go, co prawda nie osobiście, ale dawno temu, kiedy to zaczynał w kabarecie. Co? Tak, teraz w tym momencie można go w telewizji zobaczyć. Jest, jak mówiłem wcześniej, bardzo charakterystycznym aktorem i do tej roli naprawdę świetnie się nadaje. Tak samo zresztą jak Lech Dybik, który no tutaj się pojawia, kiedy tylko go zobaczyłem, mówię od razu, popatrz, tylko mówię o nim i jest banan, więc jest całkiem rzeczywiście dobrze. Może poza rzeczywiście tym milicjantem, który do końca mnie nie przekonuje, reszta rzeczywiście współgra i jest fajnie. Jeżeli chodzi o warstwę horrorową, no bo to głównie o to chodzi. Film ma, jak już mówiłem wcześniej, niesamowity klimat. Naprawdę można spokojnie wziąć teksańską piłę mechaniczną i ciąć. Tak jest gęsto w niektórych kwestiach. Zdjęcia, moje ulubione oczywiście brązowo-żółto, chyba bardziej żółto-niebieskie klimaty. Uwielbiam to i naprawdę, jeżeli już twórcy postarali się, więc wielkie brawko, świetnie to się wszystko komponuje. Musimy, mimo wszystko, że tutaj jest pokazane, jak jest i chwaliłem scenografię
kostiumy, to do efektów specjalnych musimy jeszcze, oczywiście, że tak, poprawić się, podrosnąć, bo no to końcówka, no tam jest tych efektów specjalnych najwięcej, no to nie wygląda, naprawdę nie wygląda dobrze, widać, że no, budżet był polski. Chodzi mi o to, że nie mieli wielu milionów dolarów, żeby spokojnie, nie wiem, do Industrial Light and Magic wysłać, to niech zrobią to fajnie, dobrze, ciekawie, ale sam pomysł, koncept jest dobry, więc nie najgorzej. Mówię, kostiumy, scenografia bardzo mi się podoba. Również ja akurat specjalnie na to zwróciłem uwagę, ponieważ dźwięk, panie i panowie, dźwięk, gdyż Radosław Ochnio, gentleman, z którym będę miał możliwość porozmawiać niedługo właśnie o pracy dźwiękowca, albo już rozmawiałem, w zależności od tego, kiedy oglądasz tę recenzję. Również zwróciłem uwagę na ten, że dobrze wiesz, że przy okazji horroru to jest bardzo ważna sprawa. Te wszelkiego rodzaju skrzypiące drzwi, podłogi i tak dalej, gdzieś tam coś słychać. Także jest fajnie. Ale jak ocenić ten film jako całość? No jako horror nie wypada on bardzo dobrze, bo o ile mamy klimat, no to do horroru to nie wystarczy. My lubimy się bać, jeżeli rzeczywiście już nie mamy się bać klimatem, nie mamy być straszeni klimatem, to ma być dużo gore. Tutaj to naprawdę w porządku, jest tego trochę, pojawiają się różnego rodzaju ciała, zwłoki i tak dalej, no wiadomo, w horrorze to musi być, ale jeżeli obejrzałaś już kilka filmów, no to dokładnie wiesz, jak to jest i o ile ten film nie epatuje tym, to nie jest slasher, więc tutaj się nie ma rzeczywiście lać krew hektolitrami, to akurat chodzi o coś innego. Niby wszystko jest w porządku, ale czegoś brakuje. Ostatnia wieczerza, a właściwie Hellhole, taki jest anglojęzyczny tytuł, czyli diabelska dziura do piekła, tak zwał Ostatnia wieczerza. Będziesz wiedzieć, czemu Ostatnia wieczerza, kiedy obejrzysz film. Naprawdę to robi wrażenie, zresztą patrząc tylko na Ostatnią wieczerzę. Przestań, bo się spawiuje. Wygląda to fajnie, ale no niestety nie jest to kino wybitne, więc dla mnie tylko zastanawiałem się, czy 6 czy 7, myślałem, że może na zachętę, ale to nie jest już pierwszy film Bartosza, więc dam tylko i wyłącznie 6. Jest to film, który można obejrzeć jak najbardziej, ale no nie jest to kino genialne, nie jest to kino wybitne. Mówiłem, nie jest to Omen. Na szczęście jest tutaj dużo lepiej niż przy okazji filmu Halloween Finał. Ostatnia wieczerza jest na Netflixie, można zobaczyć. Widziałem, że akurat jest w wielu językach dostępna, więc spokojnie możesz sobie obejrzeć, nieważne. Jeżeli nawet jesteś Łotyszem, Bułgarem, Węgrem, to czemu oglądasz recenzję po polsku? Film jest dostępny w wielu językach. Widzę, że tworzy nam się bardzo fajny duet scenariuszowy, bo oprócz oczywiście Bartosza scenariusz został stworzony przez Mirellę Zaradkiewicz, a oni już współpracowali wcześniej, chociażby przy okazji oczywiście 2 części W lesie dziś nie zaśnie nikt i patrząc na ich rozwój rzeczywiście, no, jakie są wzory, no bo wiadomo, że najlepiej ściągać od najlepszych, lepiej kopiować albo bardziej ściągać z Omena niż z rzeczonego Piątku 13:50, czy Halloween Finał, czy jakiejś tam rzeczywiście teksańskiej masakry piłomechaniczną 4 z Matthew McConaugheyem i Renée Zellweger, więc jak najbardziej jestem za, no tym bardziej, że w Polsce się od dawna już horrorów nie robiło i tak naprawdę filmy z tego gatunku można policzyć na palcach jednej, zaszalejmy, na palcach 2 rąk, a że rzeczywiście mamy się co uczyć? Oczywiście, że tak, przynajmniej tyle, że mamy dobry dźwięk, mamy ciekawe kostiumy, scenografię, więc już jakiś zalążek jest, więc jest w porządku. Czy będzie kontynuacja, tak jak przy okazji poprzedniego filmu Bartosza? Biorąc pod uwagę, jakie jest zakończenie, no to kontynuacja musiałaby być naprawdę bardzo hardkorowa. Musieliby pojechać, zresztą w lesie też, z 2 też pojechali, więc wcale bym się nie zdziwił, ale musiałby być to całkowicie już inny film. Horror, w porządku, no ale to już musiałoby być, tam byłaby rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, a wiadomo, jeżeli wszystkie te łapki w górę, albo nawet podwójne łapki, bo też Netflix oferuje taką opcję, będą się zgadzały, to oczywiście, że tak. Dostaniemy kolejną część. Byleby to nie było kolejne 365 dni. Wtedy będzie dobrze. Ale jeżeli chcesz zobaczyć więcej horrorowych recenzji, to sprawdź tę listę, bo tutaj ich jest całe mnóstwo.